To jest gadająca muszla. Opowieści o uchodźczym życiu i ludziach, którzy je tworzą. Trzeciego dnia byłam już gotowa, by ruszyć dalej. Samo siedzenie w warszawskim hotelu wydawało się niemożliwe, jakby zatrzymanie się było cięższe niż droga. Obudziłam się bardzo wcześnie i bez wahania spakowałam rzeczy. To był długi, świąteczny weekend wielkanocny. Ulice miasta były niemal puste, ludzie wyjechali do rodzin. Poczułam ulgę. Sam fakt, że mogłam ruszyć w drogę, przyniósł mi oddech i trochę spokoju. Stefan Zweig napisał kiedyś: podróż jest dla mnie zawsze symbolem życia. Nigdy nie wiemy, dokąd nas zaprowadzi, ale każdy krok przybliża nas do celu. W tej podróży do Gdańska poczułam, że każdy kilometr naprawdę mnie ożywia i do czegoś przybliża. Jechałam do Gdańska już z innym nastawieniem. Byłam tam wcześniej tylko raz, w 2019 roku, kiedy przyjechałam na koncert Marka Knopflera. To były 2 magiczne dni spędzone w Sopocie i Gdańsku. Wtedy pomyślałam, to jest miejsce, w którym mogłabym kiedyś mieszkać. Teraz, w zupełnie innych okolicznościach, miałam poczucie, że tamto odległe marzenie w dziwny sposób się materializuje, w najmniej wyobrażalny i najbardziej nieoczekiwany sposób. Tymka wyszedł z transportera i ułożył się na moich kolanach. Tak przejechałam całą, prawie 4-godzinną trasę. Przytulając się do mnie, sam się uspokajał, a jego spokój w swoją kolej udzielał się i mnie. Im dalej na północ, tym bardziej czułam się ugruntowana, jakby każdy kilometr oddalał mnie od chaosu i przybliżał do czegoś, co mogło stać się nowym początkiem. Zaczęłam myśleć, że może uda mi się to wszystko poukładać, że znajdę sens w tym, co się wydarzyło, w tej całej niechcianej przygodzie. Wiedziałam, że w Gdańsku są już moi koledzy z pracy. Mogłam liczyć na ich wsparcie i wskazówki, co zrobić dalej. Cieszyłam się na spotkanie znajomych twarzy, na choćby mały fragment dawnego życia w nowym miejscu. I jeszcze coś dawało mi siłę, myśl o powrocie do pracy. Pracy, którą naprawdę lubiłam i za którą tęskniłam po miesiącach wojennej ciemności i przymusowego urlopu zdrowotnego. Wyobrażałam sobie znów służbowe wyjazdy, spotkania, rytm codzienności, który kiedyś był dla mnie oczywisty. To miało być choćby częściowe przywrócenie normalności, namiastka życia sprzed wojny. Oczywiście czekały mnie formalności, rejestracja, dokumenty, ochrona tymczasowa, ale byłam pewna, że dam radę i to dawało mi ulgę. Ta droga była łatwiejsza, bo na jej końcu czekała nadzieja. Miałam poczucie, że jadę do miejsca, w którym naprawdę mogę zamieszkać, może nawet zostać na dłużej. To niezwykłe uczucie, kiedy po miesiącach ciemności nadzieja wreszcie zaczyna się pojawiać.